Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest dietetyk Danuta Dąbek. Witam Cię. Witam serdecznie. Przyjechałaś do nas, Przyjechałam z Gdańska. to dość daleko. Tak, dość daleko, 600 kilometrów. Przyjechałam po to, żeby opowiedzieć Państwu swoją historię na temat zdrowia, w jaki sposób doszłam do zdrowia. Do zwycięskiej walki z rakiem. Dokładnie, I to w sposób naturalny. oczywiście. Więc jak to się w ogóle zaczęło, Twoja historia? Moja historia zaczęła się ponad 2 lata temu, kiedy dowiedziałam się, że w moim organizmie pojawił się niechciany gość pod tytułem rak. Rak żołądka. No niestety zapadł wyrok na moim zdrowiu. Podcięło mi to całkowicie nogi. Nie miałam szansy na to, żeby zobaczyć jakiekolwiek światełko w tunelu. Wydawało mi się wtedy tak, że to jest po prostu już koniec, że to jest wyrok i nie ma kompletnie niczego więcej. Co się okazało, że no, i z takich chorób można wyjść. Z takich chorób też można się wyleczyć właśnie w naturalny sposób. Nie tylko w sposób taki, jak każdy się leczy, czyli medycyną naturalną, medycyną konwencjonalną, tylko właśnie też można zrobić to w sposób medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej. I jak wyglądał Twój przebieg leczenia? Zaczęło się od operacji. Ja w ciągu 2 tygodni od diagnozy znalazłam się na stole operacyjnym. Poddałam się całkowicie tutaj wycięciu części mojego narządu żołądka, więc zaraz po operacji byłam poddana chemioterapii i radioterapii. Chemioterapia była bardzo brutalna, zniszczyła potwornie mój organizm. Ja nie byłam w stanie jeść przez 2 tygodnie, pić nawet zwykłej wody nie byłam przez 2 tygodnie, po czym w międzyczasie spotkałam na swojej drodze zieloną żywność, która postawiła mnie na nogi w czasie właśnie chemioterapii, radioterapii. Dała mi szansę, dała mi to światełko w tunelu, że mogłam uwierzyć w to, że wyzdrowieję po prostu. Zielona żywność miała w sobie bardzo dużo endorfin, które spowodowały to, że chciało mi się żyć, że chciałam walczyć o siebie, chciałam zawalczyć o to, że mam dla kogo żyć, mam rodzinę, mam dzieci, no i wiedziałam, że to jest to. Także cieszyłam się bardzo. Sytuacja była trudna, bo tak jak powiedziałaś przed wywiadem, był to nowotwór złośliwy z przerzutami. Tak. Tak, był w węzłach chłonnych. Węzły chłonne też częściowo zostały wycięte. Natomiast, tak jak mówię, ta żywa żywność, zielona żywność, którą zaczęłam się odżywiać w trakcie chemioterapii i radioterapii, bardzo szybko podniosła mnie na nogi. Po pierwszej chemii pan profesor, który mnie prowadził, powiedział do mnie, cytuję tutaj: kobieto, cud, że przeżyłaś. Proszę mi wierzyć, że moje wyniki były na skraju osoby, która jest jedną nogą na tamtym świecie. Także no, nie wyglądało to naprawdę fajnie. Także ja nie mogłam jeść, wychudłam strasznie. W tej chwili nie widać w ogóle śladu po chorobie. Także to mnie doprowadziło do zdrowia i to też mogę polecić każdemu, kto jest chory, że jednak jest to światełko w tunelu i nie można się poddawać. Trzeba po prostu walczyć o siebie, trzeba walczyć o to, że jest coś jeszcze, dzięki czemu możemy wyjść z choroby. Mówimy tutaj cały czas o zielonej żywności. A tak dokładnie o czym? Czym jest remedium? Remedium właśnie na raka w tej zielonej żywności. Zielona żywność, którą ja tak to w ten sposób nazywam, wiele osób to w ten sposób nazywa, to jest jęczmień, zielony jęczmień, sok wyciśnięty z jęczmienia i to jest chlorella. Chlorella pyronoidoza. Jest to zielony jęczmień. To nie jest taki, który możemy kupić sobie w sklepie na półce, który leży, dlatego że jeżeli popatrzymy na niego, to on jest bardzo mocno zielony. I
w tym tkwi różnica, ponieważ ten, który kupimy w zwykłym markecie za 14-12 zł, on jest bardzo blado zielony. Dlaczego? Dlatego, że i tutaj trzeba uważać właśnie na podróbki, dlatego, że bardzo często producenci mielą po prostu trawę jęczmienną, suszą ją, mielą i wkładają do opakowania. I teraz ludzie, którzy spożywają taką trawę, bardzo często robią sobie krzywdę w nieświadomy sposób. Ja też o tym nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam pić czegoś, co mnie, ktoś, kto mnie też uświadomił w tym. Trawa zmielona jest bardzo szkodliwa dla organizmu, dlatego że ma mikrowłókna, które przecinają nasze kosmki jelitowe, przez co jelita się rozszczelniają. Jeżeli się rozszczelniają, powstają różnego rodzaju choroby, począwszy od cukrzycy, skończywszy no właśnie nawet na nowotworach, tak? Nowotwory jelita grubego, czy odbytu, czy jakiekolwiek inne. To jest właśnie taki początek, jakby takie ognisko zapalne, właśnie nieświadomość ludzi. Dlatego warto jest znaleźć tą dobrą żywność, którą ja tutaj spokojnie mogę polecić każdemu, ponieważ sama od ponad 2 lat się odżywiam nią i ja jestem zafascynowana. Widzę wiele osób, którym to pomogło, nie tylko mi. Ja jestem no, takim może przykładem też poniekąd, ale też znam ludzi, którzy zostali wyleczeni w wielu innych chorobach. Mówimy tutaj też o chlorelli. Jak wpływa ona na nasz organizm? Chlorella pyronoidoza jest przede wszystkim produkowana w taki sposób, w takich zbiornikach wodnych, które są wystawione na światło słoneczne. Dzięki czemu chlorella ma bardzo dużo witamin, bardzo dużo mikroelementów i chlorella z naszego organizmu wyciąga metale ciężkie, oczyszcza nasz organizm z tych metali ciężkich, dzięki czemu po prostu spożywając warzywa, owoce, w których jest bardzo dużo metali ciężkich, bo tego nie unikniemy, chociażby Roundup, pestycydy, którymi jesteśmy karmieni, no niestety to zostaje w naszym organizmie. Żeby być zdrowym, musimy pomóc naszemu organizmowi oczyścić go. Chlorella właśnie działa w taki sposób, że nas oczyszcza z tych metali ciężkich, a jęczmień nas wzmacnia. I tak tutaj chlorella w 70% nas oczyszcza, w 30% nas odżywia, natomiast jęczmień robi odwrotnie. Jęczmień nas w 70% odżywia, a w 30% oczyszcza. Także jest naukowo udowodnione, że jedno i drugie jedząc razem, czyli robimy taki miks, daje nam 100% pewności, że pomagamy własnemu organizmowi w tym, że doprowadzamy się po prostu do zdrowia, że organizm może się regenerować. Jakie jeszcze choroby możemy zredukować, żeby... Może inaczej. Jakie choroby możemy nie leczyć, ale jakie choroby możemy sobie wspomóc proces leczenia? Tak, dobrze zauważyłeś, bo i jęczmień, i chlorella to nie jest lekarstwo. To jest coś, co wspomaga nasz organizm. Fajnie to ująłeś. To jest coś, co wspomaga nasz organizm w tym, żeby doprowadził się do zdrowia. Bo jesteśmy tak stworzeni, że każdy organizm, jeżeli damy mu szansę, on się zregeneruje. Tak samo wątroba. Jeżeli coś się z nią stanie i jesteśmy czymś struci, wątroba jest jedynym organem, który odrośnie, nawet jeżeli nam go w części wytną. Także tutaj chlorella jak najbardziej i jęczmień, mówię, jedząc je razem, one są w stanie nam pomóc i doprowadzić nas do zdrowia. Czy to są tylko 2 składniki, czy mówimy też o większej ilości pożywienia, jeśli mówimy o zielonej żywności? Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę tutaj na chlorofil, który jest zawarty w jęczmieniu i w chlorelli. Generalnie w zielonej żywności chlorofil jest zawarty, ale ilość chlorofilu jest uzależniona od tego,
jaką ilość czasu jest na słońce wystawione. Wiadomo, że chlorofil powstaje pod wpływem słońca, tak? Jest fotosynteza i tak dalej. Nie będziemy tutaj rozmawiali o biologii. Natomiast bardzo ważna rzecz. Ja zauważyłam w wielu sklepach, że zielona żywność, która widziałam, jak ludzie tam otwierali, czy tam jedna pani nawet pokazywała mi, jak odżywia się zieloną żywnością, ale nie tą, o której ja tutaj opowiadam. Ona była bladozielona. Co to oznaczało? Że ona w ogóle nie miała praktycznie w sobie chlorofilu. I jedzenie takiej zielonej żywności na pewno nie przyniesie nam ani efektu pozytywnego, ani nie doprowadzi naszego organizmu do zdrowia. Także tu ja naprawdę bardzo spokojnie mogę polecić, jedząc to, odżywiając się i karmiąc swoją rodzinę. Także mogę naprawdę powiedzieć, że to działa. Jak często powinniśmy jeść zieloną żywność? Ja może podam na swoim przykładzie, ponieważ każdy jest indywidualnością. Ja odżywiam się 3 razy dziennie. Zaczynam dzień od jęczmienia i chlorelli. Drugie śniadanie to również sok z jęczmienia i chlorelli i idąc spać wypijam kolejną szklankę, czyli około litra w ciągu dnia wypijam tego na mniej więcej około pół godziny przed posiłkiem. To wystarcza mi na to, że mój organizm nie potrzebuje mięsa. To zastępuje mi również witaminy, nie suplementuję niczego prócz witaminy D3, więc tutaj już kolejna oszczędność, tak? Nie jedząc mięsa to też jest oszczędność. Zrezygnował mój organizm również z takich rzeczy jak nabiał. Absolutnie tego nie potrzebuję, ponieważ to jest bardzo duża ilość białka. Powiedziałaś, że około litr. Litry to znaczy ile proszku? Bo wiem, że to się rozpuszcza w wodzie, Tak. ale tak mniej więcej to jest 2-3 łyżeczki, 4? Na szklankę wody ja wsypuję łyżkę stołową. Mieszam w takim właśnie shakerze, jak tutaj przywiozłam ze sobą, żeby też pokazać, że to można zrobić sobie po prostu wszędzie, na dworzu, w pracy, w domu, na siłowni, gdziekolwiek człowiek się znajduje, wystarczy mieć wodę bądź sok i tutaj już kwestia gustu, jak komu smakuje. Nie wszystkim to smakuje. A dlaczego też nie wszystkim smakuje? Dlatego, że jeżeli organizm jest zakwaszony, jeżeli mamy pasożyty, wówczas ta zielona żywność bardzo nam nie smakuje i no niestety nie wszyscy chcą ją pić. To może jest pewien problem z tą zieloną żywnością. Smak. Co zrobić, żeby załagodzić ten smak? Bo słyszałem o różnych sposobach. Sok jabłkowy, sok ananasowy. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że tutaj kwestia własnego smaku. Trzeba wyczuć ten smak. Można to rozcieńczyć większą ilością wody. Jeżeli komuś nie odpowiada taka ilość jęczmienia czy chloreli dodana do wody, na szklankę wody. Można zwiększyć tą ilość wody. Są właśnie ludzie, którzy, ja też na początku próbowałam z sokiem jabłkowym, bo przyznaję, że na początku też mi bardzo to nie smakowało. W tej chwili absolutnie nie ma problemu. Ja jestem w stanie na szklankę wody wsypać sobie nawet 2 łyżki albo 3 łyżki stołowe i w ogóle dla mnie to nie robi absolutnie żadnego jakiegoś znaczenia. Tak jak powiedziałeś, z sokiem różnego rodzaju. Ja bardzo lubię wyciśnięty sok z selera z jabłkiem i do tego na taki właśnie shaker dodaję sobie 2 łyżki stołowe, czyli łyżkę stołową jęczmienia, łyżkę stołową chloreli. To szejkuję i to jest moje śniadanie. I może uwierzysz, a może nie, przez 3 godziny absolutnie nie czuję żadnego głodu. Nie chce mi się jeść, nie podjadam, nie jem chleba, nie jem nabiału, nie jem mięsa, jak już wspomniałam, nie jem także słodyczy. Zdarza mi się zgrzeszyć, jak jestem na jakichś urodzinach, czy weselu, czy jakimś takiej imprezie, chociaż od 2 lat jesteśmy od roku jesteśmy zamknięci, to jest też inaczej. I jak to przygotowałaś, zauważyłem jedną rzecz. Użyłaś plastikowej łyżeczki. Dlaczego? Tak, dlatego, że ja generalnie nie używam metalowych łyżeczek w kontakcie ze zdrową i z żywą żywnością. Dlaczego? Dlatego, że
jest wiele szkół, w których się mówi, że kontakt metalu z takimi witaminami jak witamina A, witamina D, witamina z grupy B, że one nie lubią po prostu kontaktu z metalem. Także na wszelki wypadek ja po prostu sobie mam takie swoje miareczki, którymi wsypuję to. Ale to też jakby niektórzy nie robią sobie nic z tego i piją po prostu łyżką, nakładają. Miałaś dość ciężki epizod chorobowy. Czy znasz jeszcze jakieś inne historie osób, które też zdrową żywnością pomogły sobie w procesie leczenia? Tak, oczywiście. Chciałabym o tym powiedzieć następnym razem, ponieważ znam mnóstwo przykładów i doświadczeń osób, które wyleczyły się właśnie dzięki konkretnie tej zdrowej żywności, tej zielonej żywności. I o tym chciałabym opowiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i doświadczenia innych ludzi to jest coś, o czym można byłoby napisać książkę. Także na chwilę obecną, jeżeli są osoby, które chciałyby mi pomóc w szerzeniu, w propagowaniu zdrowej żywności, czy to tej, czy innych, bardzo zapraszam do kontaktu. Bardzo by mi było miło, jeżeli moglibyśmy większą grupą pomagać ludziom, bo ja jestem właśnie po to tutaj, żeby pomagać innym ludziom. Bardzo bym chciała im pomóc. Bo temat jest dość palący, bo dość sporo naszego społeczeństwa choruje na nowotwory, a jednocześnie to wspomaga świetnie proces leczenia. Może wrócę jeszcze raz do tematu chlorelli, bo to są algi. Tak. Wiem, że najlepsze algi i najlepsza chlorella jest właśnie z okolic Tajwanu, ponieważ jest najlepiej nasłonecznionej i tak dalej. Pytanie, jak rozróżnić dobre algi od tych może nieciekawych? Fajne pytanie, naprawdę super, ponieważ te algi, które ja tutaj spożywam, one rzeczywiście są produkowane na Tajwanie. Są pod ścisłą kontrolą, przechodzą ponad kilkadziesiąt różnego rodzaju kontroli, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o czystość. I tutaj ze spokojnym sumieniem mogę powiedzieć, że ta chlorella pyrenoidosa jest jedną z najczystszych w tej chwili na świecie. W ostatnim czasie zostały zamknięte 4 firmy, które próbowały przemycić bardzo szkodliwą chlorellę. I tutaj nie ma jakby takiej możliwości odróżnienia tego, co jest dobre, co jest złe. Myślę, że tutaj kolor odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Ja się też spotkałam z taką sytuacją, że resztki z produkcji tej właśnie chlorelli, którą ja spożywam, zostały wykupione przez inne firmy, które przerabiają ją na niby swoją. Nie ma w tym generalnie jakby nic złego, ale właśnie trzeba mieć tą świadomość, że ta chlorella jest w rzeczywistości najczystszą na chwilę obecną. Nie spotkałam się na rynku z czymkolwiek czyściejszym. Czyli powinniśmy używać chlorelli z Tajwanu Tak. i sok z zielonego młodego jęczmienia. Wyciśnięty sok z trawy jęczmiennej, dokładnie. I to jest w postaci suszu, tabletek? To jest w postaci suszu i jest w postaci tabletek. Cała produkcja jęczmienia odbywa się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah. Jest to na chwilę obecną najczystszy stan prawdopodobnie na świecie. Jęczmień jest tam sadzony w wysuszonym jeziorze, który podlewany jest wodą polodowcową, jest ściągany, również mają swoje studnie głębinowe. Także czystość jęczmienia również tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Co jest najważniejsze, to jęczmień jest zbierany o świcie, żeby nie był, godziny zbioru też są bardzo ważne, żeby słońce nie było zbyt wysoko. Poza tym wysokość jęczmienia też jest bardzo istotna. Także te wszystkie czynniki mają bardzo duży wpływ
wpływ na ilość chlorofilu, mają bardzo duży wpływ na ilość witamin w jęczmieniu, jak również i w chloreli. Natomiast kolor, zobacz jaki to jest kolor. To jest przepiękny, zielony kolor. Takiego koloru nie spotkamy wypłowiałym, Oj, tak. sklepowym jęczmieniu, który możemy spotkać na półkach za jakieś tam śmieszne pieniądze. Zauważyłam jedną rzecz, że właśnie ten wypłowiały, zielony jęczmień bądź chlorella, który spotykamy w sklepach, to nawet zwierzaki nie chcą jeść, bo są mądre. Mamy tutaj naszykowane 2 szklanki. Tak. Obiecałem, że spróbuję. Jest ciężko, bo nigdy tego nie lubiłem. I ciężko jest to przełknąć, zwłaszcza, że jest to ze zwykłą wodą, bez soku. Kolor jest taki szrekowy. Szmaragdowy. Dla mnie szrek. Dla mnie szrek. Zapach. Pachnie trawą. Czyli taka z kosiarki, nie? Pachnie bardzo ładnie i smakuje naprawdę przednio. Nie jest źle. Troszkę jak mleko kokosowe. Ja tutaj chciałam powiedzieć Ci, że bardzo często jęczmień jest zbierany o różnych porach roku. I ja zauważyłam, pijąc już jakiś czas jęczmień, że on o każdej porze roku ma inny smak. Na wiosnę jest taki bardzo mleczny, bardzo taki delikatny. I właśnie to, co powiedziałeś, że taki kokosowy smak, to jest najprawdopodobniej jęczmień, który został zebrany teraz bardzo wczesną wiosną, ponieważ ten jęczmień od momentu, kiedy jest wysuszony, ściągnięty, wysuszony, on w ciągu kilku tygodni trafia na nasze stoły. Także to nie jest coś, co leży rok, 2 czy 3 w magazynie, bo producent produkuje to na bieżąco. Także to jest naprawdę bardzo świeże i podejrzewam, że to jest z tej wiosny. Już A jak wczesne. może inaczej smakować jęczmień, na przykład latem? Może być lekko cierpki, może mieć delikatną goryczkę, więc tutaj smak naprawdę jest bardzo mocno wyczuwalny. Ja też starałam się zrobić taką porcję, jaką ja piję po prostu w domu, jaką się odżywiam. W ostatnim czasie byłam przez 2 tygodnie tylko i wyłącznie na takim soku i chloreli. Absolutnie nie czułam głodu przez 2 tygodnie. Nie podjadałam niczego, ani obiadu, ani zup, ani żadnych innych dań. Po prostu to mi wystarczało w zupełności. Około 1,5 do 2 litrów wypijałam w ciągu dnia. Czy schudłam? Nie patrzyłam na to, nie interesuje mnie specjalnie moja waga, bardziej efekt zdrowotny mnie tutaj pociąga. Jakie mogą być pierwsze objawy wypicia takiego soku? Korzystne czy niekorzystne? Jedne i drugie. Nie ma niekorzystnych, są same korzyści, dlatego że nasze zdrowie jest najważniejsze i najcenniejsze. Nie kupimy naszego zdrowia nigdzie, ani w aptece, ani w sklepie. Nie dostaniemy go od nikogo. Ja swoje zdrowie straciłam przez to, że po 12 godzin pracowałam w olbrzymiej korporacji. Miałam takie dosyć trudne stanowisko, ale nie chcę o tym rozmawiać, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o zdrowiu, o samych przyjemnościach. Także korzyści naprawdę bardzo dużo. Ma mnóstwo witamin, mnóstwo mikroelementów, same najlepsze składniki. Przede wszystkim pomaga odkwasić nasz organizm. Ma chlorella na przykład w sobie, ma bardzo dużo omega-3 i omega-6, czego w innej roślinności raczej nie spotkamy. Ma witaminy z grupy B. Także tutaj cała masa różnych składników, które nasz organizm po prostu błaga, żebyśmy mu dali. Czy ma to dużo błonnika? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ma bardzo dużo błonnika, chlorella także. Także tutaj nasz organizm nie tylko jest odżywiony w witaminy, mikroelementy i składniki, które są mu potrzebne, ale właśnie ten błonnik, który jest taką szczoteczką, która oczyszcza nasze jelita. Jak się można z Tobą skontaktować? Zapraszam do kontaktu na stronie www.jęczmienbio.pl. Zapraszam również pod numerem telefonu 502 595 478 oraz na mój adres mailowy d.dabek
małpaonet.pl. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem dzisiaj była dietetyk Danuta Dąbek. Na zdrowie. Na zdrowie.